No, powiem Wam, jestem w wyjątkowym miejscu. Jest ze mną Aleksander Margolis. Olek, może mówić Olek? Jak do Ciebie się mówi? Na Olek mogę nie reagować tak szybko. Lepiej Aleksander Alex. Margolis i Black Muff Bikes. Sprzęt, który zrobił bardzo dużo zamieszania, a ja przyjechałem specjalnie do Rzeszowa, żeby się dowiedzieć, jak do tego doszło, jak ten rower powstał i poznać całą historię Aleksandra. To dużo pytań na dzień dobry. Dużo pytań na dzień dobry. Jak dotarliśmy do tego momentu? Skąd w ogóle to się wzięło? Rozumiem, że jeździłeś wcześniej już troszeczkę na rowerach, zanim dotarłeś do tego miejsca, kiedy sam rower powstał. Tak, historia przed tym wszystkim jest bardzo długa. Ja właściwie, kiedy dzieciaki na skateparku pytają się mnie, ile lat ja jeżdżę, to nie potrafię powiedzieć, bo na rowerze się wychowałem i właściwie odkąd pamiętam, to coś tam kombinuję ze skakaniem, zjeżdżaniem i tak dalej. Więc ta pasja do rowerów zrodziła się bardzo wcześnie i utrzymuje się na wysokim poziomie przez całe moje życie. No i ja też miałem to szczęście, że dość wcześnie się zorientowałem, co chcę w życiu robić, to znaczy projektować rowery. Właściwie cała moja ścieżka edukacji miała być zwieńczona tym, żeby zdobyć wiedzę, która pozwoli mi robić ciekawe rowery. Także jestem i inżynierem, skończyłem Politechnikę w Warszawie, jestem też projektantem produktu, skończyłem ASP też w Warszawie. No i po tym zacząłem już studiować, przepraszam, nie studiować, pracować już w branży rowerowej. Właściwie sam pomysł na tego typu rozwiązanie pojawił się jeszcze na studiach. Tam miałem okazję tworzyć projekty według własnego pomysłu. No i kiedy zaczęły się pojawiać i być popularne sztyce typu dropper, akurat wtedy zacząłem mieszkać w Bratysławie, pojechałem tam na wymianę studencką. No i zaczynając używać droppera, raz, że bardzo mi się to spodobało, dwa, że miałem do tego parę pretensji. Pierwsza taka, że będąc przyzwyczajony jeżdżąc na dircie, w downhillu, generalnie jako młody dzieciak, głównie na rowerze szukałem jakichś mocniejszych emocji i adrenaliny, więc mieszkając w miejscu Polski, które jest zupełnie płaskie, trzeba było oczywiście szukać jakichś hopek, jeździć po skateparkach, robić tam jakieś wygłupy na ulicach. No i przyzwyczajony do tego byłem, że siodełko do freeride'u powinno być odchylone do tyłu. Jeżeli jest ono umiejscowione nisko, to tak jest bardziej ergonomicznie. No i jak zacząłem używać droppera i podjeżdżać faktycznie już na rowerze, to okazało się, że zupełnie mi to siodełko do dupy nie pasuje w pozycji obniżonej. Czyli dobrze rozumiem, że pierwsza idea, że chciałbyś to zmienić, powstała jeszcze gdzieś tam na studiach, na wyjeździe, na pierwszych wypadach na MTB? Już wtedy przy zetknięciu z pierwszą sztycą? Tak. Poza tym kuriozalne też od razu mi się wydawało to, jak sztyca jest skonstruowana. To znaczy to, że jest to teleskopowy mechanizm, akurat umiejscowiony tam, gdzie sypie się na niego błoto z tylnej opony. No i jak ktoś kiedyś rozkładał sztycę, to właściwie konstrukcja wygląda tak, że jest rura ramy, w tym jest korpus sztycy, w tym są jakieś ślizgi, w tym jest szaft sztycy, w tym jest jakaś zewnętrzna osłona kartridża, w tym jest olej, jeszcze tam jest pod ciśnieniem jakieś powietrze, później jest
Co tam jest? Tłoczysko kartridża. W tłoczysku kartridża jeszcze jest taki sztyft, który przenosi ten ruch z manetki. Więc po prostu tak kuriozalna cebula, że wydawało mi się to fatalnym pomysłem. Okazuje się po wielu latach, że tego typu konstrukcja jak najbardziej dobrze się sprawdza. No ale wtedy mnie to podkusiło już do tego, żeby wymyśleć coś innego i zacząłem kombinować z mechanizmami krzywkowymi, które by umożliwiały realizację ruchu tego siodełka. No a jak już mamy mechanizm krzywkowy, no to czemu nie połączyć go od razu z zawieszeniem i za ruchem siodełka zmieniać też zawieszenie i geometrię całego roweru. Więc wtedy na studiach w jednym z projektów, takim zupełnie koncepcyjnym, szalonym, samą taką ideę zaszczepiłem. No i dalej już w ramach kolejnych projektów zacząłem trochę bardziej to rozkminiać, bo na początku to była tylko taka mglista idea, żeby w taki sposób logiczny połączyć te mechanizmy. Dopiero później zacząłem faktycznie już wykreślać ten mechanizm kinematyczny, sprawdzać, na ile byłoby możliwe, żeby zrealizować tego typu rower. I nie miałem w ogóle ku temu dużych nadziei, bo no cóż. No wiesz, między sztycą a rowerem jest drobny przeskok, że tak powiem. Nie dziwię się, że nie było takie proste. Natomiast wkręciłem się w to i okazało się właściwie ku mojemu zaskoczeniu, że da się coś takiego wykonstruować. I nawet, że można całkiem sensowne parametry uzyskać. Może tu bym pokazał w ogóle pierwszy prototyp, jaki zrobiłem. Idziemy zobaczyć pierwszy prototyp. Trochę już jest zapomniany. Natomiast tak, to jest pierwszy prototyp, który zrobiłem własnym sumptem. De facto jest to druga rama, którą zaprojektowałem w życiu. Wahacze tutaj są z ramy YT Tues. Natomiast przedni trójkąt jest całkowicie już przeze mnie zaprojektowany i też wyprodukowany głównie z elementów odlewanych z aluminium. To są te główne duże części. Tutaj są jeszcze elementy pośredniczące wycięte laserem z CNC. Przepraszam, nie na CNC, tylko po prostu na laserowym ploterze. Jest kilka elementów frezowanych CNC. Ostatecznie wykonanie tej ramy kosztowało w 2018 roku jakieś 4000 zł. Czyli jak na jedną sztukę wyszło bardzo budżetowo i ten rower faktycznie jeździ. I kiedy zacząłem na nim jeździć, to raz, że byłem trochę w szoku, że zrobiłem bez żadnego profesjonalnego doświadczenia ramę, która jest cholernie skomplikowana i po prostu złożyłem na niej rower i ona zaczęła jeździć. I nie było żadnych fuck-upów, żadnych grubszych problemów. No i to było pierwszy szok, a drugi taki, że okazało się, że faktycznie to, co wykonstruowałem, wykreśliłem, faktycznie funkcjonuje i efekt jest taki, jakbym sobie życzył. To znaczy, że tutaj ten mechanizm dropera, on powinien zadziałać właściwie, jak pociągnę tu za linkę. Chyba się zastał. No, ale mniej więcej. Okay. No, właśnie chciałem pokazać. No właśnie, idea jest troszeczkę inna. Okej. Przemieszczają się elementy względem siebie. Zgadza się. To jest tryb podjazdowy. O kurde. Niezła koza. I tutaj w trybie podjazdowym jest 135 mm skoku. Też podnosi się suport. Też pionuje się kąt główki ramy. Ciekawa sprawa jest taka, że nie ma tutaj żadnej regulacji wysokości siodełka
Okej. w konwencjonalnym rozumieniu. To jest po prostu rama zrobiona na mój rozmiar. Idealnie. Natomiast po obniżeniu siodełka jest 170 mm skoku i no i właśnie też zmienione kąty na bardziej tryb zjazdowy. Jesteśmy z powrotem, odłożony prototyp, no ale między prototypem a uruchomieniem czegoś, co z założenia jest już przedprodukcyjnym egzemplarzem, jest jeszcze kawałek. Kiedy pomyślałeś, że z tego Twojego pomysłu może powstać coś, co naprawdę będzie jeździć i co ludzie będą mogli dostać w swoje ręce? No, historia jest jeszcze długa, może nie za bardzo wyboista, ale trwało to w sumie z 5 lat. To znaczy, po tym jak zacząłem jeździć na tym pierwszym prototypie, przekonałem się, że nie dość, że ma to sens, to jeszcze powinienem się też tym podzielić i jest to w tym potencjał, żeby na tym jeszcze zarobić. Więc kolejnym krokiem, który podjąłem, było opatentowanie tego mechanizmu, co też nie było łatwą sprawą. W 2020 roku został złożony pierwszy wniosek patentowy, też bardzo rozbudowany, dlatego że wariantów tego mechanizmu jest tak naprawdę wiele. W tym pierwszym prototypie mechanizm krzywkowy był inny. Ta krzywka od dropera dolna była umiejscowiona tu i obniżała się w taki sposób, że przechodziła tutaj bezpośrednio obok supportu. W tej wersji krzywki mamy umiejscowione tutaj na górze z przodu i w tej wersji mechanizmu mamy tą możliwość, że mamy tutaj miejsce i na silnik, i na baterię, ewentualnie na to, żeby umiejscowić tu skrzynię biegów. I po patentowaniu ja swoją drogą pracowałem już w branży, zyskiwałem coraz więcej doświadczenia. Najpierw byłem etatowym pracownikiem i byłem na stanowisku konstruktora, później też projektanta, w sensie projektanta produktu, designera. Zajmowałem się projektowaniem również stylistyki. No i miałem to szczęście, że wpadało mi sporo takich szalonych, nietypowych, odważnych projektów. Na tym sporo zyskałem doświadczenia. Po drodze zacząłem już bardziej przechodzić na freelancing. Robiłem też zlecenia, no ostatecznie praktycznie dla wszystkich znaczących polskich marek. Zyskałem sporo też kontaktów, więcej pewności siebie. I w momencie, kiedy już wiedziałem, że uda się to opatentować, szukałem możliwości, jak dalej ten pomysł rozwinąć. I trafiłem do inkubatora przedsiębiorczości finansowanego z środków Unii Europejskiej, który jest zlokalizowany w Białymstoku. I tam przeszedłem przez cały proces inkubacji. Od analizy, przez naukę przedsiębiorczości, administrowania spółki i po stworzenie właściwie gotowego biznesplanu na ten pomysł. I po zakończeniu tej inkubacji była możliwość, żeby aplikować o grant dla startupów zlokalizowanych w Polsce Wschodniej. Ja, idąc jeszcze do inkubacji, właściwie nie planowałem aplikować o ten grant, ale ostatecznie ten biznesplan i efekt inkubacji był na tyle dobry, że zdecydowałem się też złożyć wniosek. I udało się dostać grant. I
Nasz model biznesowy polega na tym, żeby ramy wykorzystujące ten innowacyjny, opatentowany mechanizm produkować w Polsce z aluminium, wykorzystując frezarki CNC i sprzedawać je klientom docelowym bezpośrednio. Czyli będzie to gotowy produkt. Rower, czy rama, czy i to i to? Jaka jest idea w tej chwili? Póki co będziemy się skupiać na ramie, dlatego że no, budowanie kompletnych rowerów wiąże się z tym, że trzeba zaplecze logistyczne utrzymywać. Naszą siłą jako spółki jest to, że dobrze znamy się na technologii, na technice rowerowej i mamy możliwość budowania ram, więc na tym póki co się chcemy skupić. To, co tu widzimy, to jest pierwszy prototyp w docelowej technologii. Należy go traktować jako test mul. To może być trochę mylące, dlatego że rower na pierwszy rzut oka wygląda na dość dopracowany, bo ma nałożoną na siebie też już stylistykę. No a wynika to z tego, że tak jest, że lepiej sformułuję tę myśl. Ten rower to jest tak naprawdę test mul, chociaż na pierwszy rzut oka może tak nie wyglądać, bo nie jest tak mocno techniczny i prowizoryczny. Ma na sobie nałożoną już też warstwę stylistyczną, bo zrobienie takiego roweru w jednym egzemplarzu to jest naprawdę mnóstwo roboty, żeby to zaprojektować, więc od razu nałożyliśmy na to stylistykę, bo wiedzieliśmy, że funkcja tego roweru będzie też to, żeby zacząć ten pomysł, ten projekt i naszą markę już na tym promować. Czyli wygląda mniej więcej zbliżony sposób do produktu finalnego. Detale mogą się zmienić, ale to jest ten kierunek. Powiedziałbym tak, język stylistyczny zostanie, chociaż będzie jeszcze odrobinę zmodyfikowany ze względu na to, że no cóż, słuchamy tego, jaki jest feedback. I tutaj fajne jest to, że ta stylistyka spełniła swoją funkcję, to znaczy założeniem było to, żeby ten rower był dość krzykliwy, zwracał na siebie uwagę, żeby wpadał w oko, stawał się wiralem i do tego doszło, więc myślę, że docelowy projekt będzie nieco bardziej zachowawczy, trochę skromniejszy, tak żeby... Czarny. Najprawdopodobniej. Czarny. Skromny i czarny, tak. No, powinny być dostępne różne wersje kolorystyczne. Ale generalnie tak, no, musimy zacząć się wpasowywać po prostu w gust odbiorców docelowych. Nie każdy chce mieć rower, który wali po oczach i tak mocno się rzuca w oczy. Dobrze. Jaki macie w tej chwili horyzont czasowy? Kiedy produkt mniej więcej powinien być dostępny? Czy taką datę macie ustaloną? No tak, dobre pytanie. Nie chcę tutaj nic deklarować, dlatego... No nie, ja po prostu mówię dlatego orientacyjnie. Tak, ale nie chcę deklarować dlatego, że chcemy, żeby ten rower był gotowy i zacząć go sprzedawać faktycznie wtedy, kiedy będzie skończony i dopracowany, a nie wtedy, kiedy sobie ustalimy. Myślę, że pierwsze zamówienia będziemy realizować nawet jeszcze w tym roku. O, super. Natomiast proszę mnie tutaj nie trzymać za słowo, bo no nie o to chodzi, żebyśmy szybko zaspokoili popyt, który już obserwujemy, tylko żeby zrobić to skutecznie i żebyśmy dostarczyli rower, który będzie
pod kątem technicznym dopracowany i będzie spełniał oczekiwania, które wszyscy w nim pokładają. No dobrze, jesteśmy już w terenie, w rzeczywistości, a nie w biurze projektowym i tam, gdzie rower powstał. To jak to działa? Powiedz nam. Dobrze. Normalnie w rowerze, żeby obniżyć siodełko, mamy sztycę teleskopową, która po prostu się wsuwa. Jest to ruch posuwisty. My tutaj, żeby zmieniać pozycję siodełka, mamy zastosowany mechanizm krzywkowy. De facto te krzywki są umiejscowione tutaj i cała górna rura rusza się razem z siodełkiem. Do tej górnej rury również jest przymocowane zawieszenie, damper i przednia krzywka. Zawieszenie jest Horsta, tak, tutaj mamy schowane łożysko. Tutaj jest przednia krzywka i w momencie, kiedy mamy podniesione siodełko, ta kinematyka i właściwości zawieszenia są inne niż jak mamy je opuszczone. Z opuszczonym siodełkiem dostajemy tryb zjazdowy. Jest tutaj wtedy 170 mm skoku i też zmienia się geometria całego roweru. Schodzi w dół środek supportu, lekko wypłaszczają się kąty, no i też siodełko jest odchylone do tyłu w taki sposób, że w pozycji, kiedy faktycznie zjeżdżamy, ono jest wypoziomowane. Po podniesieniu siodełka mamy tryb podjazdowy, 140 mm skoku z tyłu, nieco wyższy środek supportu, dzięki temu mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy zahaczać korbami, pedałami w trakcie intensywnego pedałowania. No i też lekko pionują się kąty. Tutaj mamy dość radykalny kąt rury podsiodłowej, 79 stopni, więc to ciało człowieka, masa jest dość mocno przesunięta do przodu i faktycznie w tym trybie bardzo fajnie się podjeżdża. Jeszcze istotna rzecz. W dalszym ciągu mamy i w jednym i w drugim trybie te same nastawy dampera. I zawieszenie ustawiamy sobie w trybie zjazdowym, dając tutaj 30% sagu. To zawieszenie funkcjonuje nam tak, jakbyśmy chcieli w typowej endurówce. Jest bardzo czułe, ma niewielki antiskład, więc kopanie w pedał tutaj jest bardzo mocno zredukowane. A po podniesieniu siodełka to, że jest mniejszy skok, wynika z tego, że jest inne przełożenie na damper. I to, że jest inne przełożenie na damper, niesie ze sobą również to, że to zawieszenie jest sztywniejsze, daje lepsze podparcie do intensywnego pedałowania i zmienia się również sag. Jest mniejszy. Jeżeli w trybie zjazdowym mieliśmy 30%, to tutaj w trybie podjazdowym powinno nam wyjść około 26%. Okej, i rozumiem, że całość jest obsługiwana tylko i wyłącznie manetką, tak jak klasycznie przy sztycy teleskopowej. Tak, cały mechanizm kontrolowany jest przez sprężynę gazowo-hydrauliczną i jest to praktycznie taka sama konstrukcja jak kartridże, które są montowane w sztycach regulowanych. Tutaj w środku jest podczepiona do tej sprężyny linka, która wychodzi nam do normalnej, standardowej manetki od sztycy i też możemy sobie ten mechanizm ustawić w połowie. Właściwie w każdym dowolnym miejscu możemy go zatrzymać i otrzymujemy też również w pół drogi parametry i geometrii i zawieszenia między tymi skrajnymi położeniami 170 mm skoku do 140. A gdybyś miał przeliczyć na klasyczny skok sztycy teleskopowej, o ile jest obniżenie pozycji w siodle? Tak, w uproszczeniu? Tak, 200 mm. Okej, 200 mm. Czy to zawieszenie, takie jak jest w tej chwili cała konstrukcja, ma na przykład
ograniczenia związane z wielkością ramy, no bo wiesz, to jest duży rozmiar ramy pod Ciebie, tu te wszystkie linki muszą się zmieścić. Czy nie będzie problemu na przykład ze skonstruowaniem ramy w rozmiarze S? Czy to wszystko sprawdzone? Tak naprawdę do zrobienia znacząco mniejszego lub większego roweru, tutaj ten rozmiar należy określić jako LK i faktycznie jest to rozmiar pod człowieka mniej więcej mojego wzrostu. Żeby zrobić zdecydowanie mniejszy rower, trzeba przeskalować cały mechanizm, dlatego że z kinematyki tego mechanizmu wynika to, że skok dropera wynosi 200 mm i żeby zrobić mniejszy rozmiar ramy, musimy mieć ten skok dropera po prostu zmniejszony. Tak, Więc ale jest możliwe jak najbardziej zrobienie mniejszej ramy i że zachowane wszystkie właściwości konstrukcji. oczywiście, Okej. tylko wymaga to jeszcze zaprojektowania. Okej. Rower jest z aluminium, co widać, ale też widzę, że jest wykonany z wielu elementów. Jak on właściwie powstaje? Jest zrobiony faktycznie z aluminium, natomiast nie jest to byle aluminium, to znaczy jest to stop 70-75, ulepszany cieplnie. Co istotne, jest to stop o dużo lepszych parametrach niż to, co możemy stosować i znaleźć w ramach, które są produkowane z wykorzystaniem spawania, dlatego że ten stop jest bardzo twardy, ma super parametry, ale nie nadaje się do spawania. Cały rower nie jest spawany, tylko jest skręcany, klejony? Jak to konkretnie wygląda? Jest skręcany i klejony. Okej. To znaczy tak, większość elementów jest skręcana, dlatego no, z tej strony jeszcze nie tak dużo, z drugiej strony widać więcej śrub. Jest on łączony z mniejszych elementów, przykładowo wahacz, seat staye, to jest jeden element. Tutaj jest dodatkowy mostek, który jest oddzielnym elementem, no i skręca się z drugą połówką. Górna rura to jest jeden element, to jest drugi element, to jest trzeci element. Okej. Główka ramy jest oddzielnym elementem. Docelowo przy pomocy tej główki będziemy też dostosowywać precyzyjnie rozmiar ramy, to znaczy możemy tutaj manipulować sobie reachem i też samym kątem główki, no i również długością tej główki, czyli stakiem. Jest tutaj w tym rowerze też jedno połączenie klejone, to znaczy dolna rura jest sklejona z dwóch połówek, dwóch skorup, to jest puste w środku i zostało to zrobione po to, żeby zachować dobrą sztywność skrętną przedniego trójkąta. Bo no, akurat tutaj musi być ten profil zamknięty, natomiast nie jest to też tak, że rama trzyma się na tym połączeniu klejonym, tylko jest ono tutaj dodane po to, żeby zachować właśnie większą sztywność skrętną. Czy testowałeś w jakiś sposób ten rower obciążeniowo, tą ramę? Tak, rama, a nawet dokładnie ten egzemplarz przeszedł testy laboratoryjne zgodnie z ISO, badania zmęczeniowe i również też udarowe. No, przeszedł je nie dość, że ze skutkiem pozytywnym, no to jeszcze w dalszym ciągu go użytkuję. Mieliśmy jeden problem z tym, że w połączenie klejone wdała nam się korozja. W ogóle, jak przyjrzycie się temu rowerowi, on cały jest skorodowany. Jak był nowy, wszystko pięknie lśniło, natomiast nie został ten prototyp pokryty żadną powłoką, nie był anodowany, nie był też malowany. I jeździłem na nim przez zimę, również po mieście, po soli. No i te ogniska korozji, które są widoczne, to właśnie są miejsca, gdzie został ochlapany wodą z solą i nie umyty. No. Ha!
Wspinamy. Działa! Powiem wam, jestem pod wrażeniem. Chyba niewiele osób miało okazję jeździć na tym rowerze. Ja jeżdżę, jest dobrze. Obsługa jest tak prosta jak sztycy teleskopowej, a rower zmienia się jak za dotknięciem różdżki magicznej. Sprzęt podjazdowy z radykalnym kątem albo w niemal zjazdówkę. Bardzo, bardzo obiecujący koncept. Podoba mnie się. No, oczywiście nie nazwałbym tego w żaden sposób testem, bo po prostu przejechałem się kilkaset metrów na tym rowerze, ale przyznam szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. No i czekam na testówkę, którą mam obiecaną. Masz już to na taśmie? Tak, mam to na Słuchajcie, Black Muff Bike z Polski, Aleksander Margolis, no coś, co naprawdę, naprawdę mnie kręci. Dzięki za wizytę i możliwość jazdy. Dzięki, że mnie odwiedziłeś i nagrałeś, co mam tu do pokazania.